Jak postanowiłam powiedzieć swojej klasie o swojej orientacji seksualnej, nie chciałam robić jakiegoś przedstawienia, tylko zwyczajnie zapytałam się mojej nauczycielki, czy mogłabym coś powiedzieć klasie. Pani powiedziała, że tak, jak najbardziej. I ja wiedziałam, że klasa się domyślała, więc stwierdziłam, że po co mam to ukrywać. I najzwyczajniej w świecie powiedziałam, że słuchajcie, jestem lesbijką. W gimnazjum nie mówiło się nic o nieheteroseksualności, przynajmniej nie przypominam sobie. U nas takie tematy o osobach homo w szkole w ogóle się nie pojawiają. Znaczy na lekcjach, tak na przykład między osobami, to sobie czasami rozmawiamy. Na przykład to zawsze wszyscy mnie się pytają, jak to jest, czy znam takie osoby, ale żeby nauczyciele, to nigdy. Jak jeden chłopiec powie do drugiego ty pedale, no to drugi chłopiec jest bardzo mocno urażony i no to jest po prostu najgorsze na świecie obelga, no bo jak można być pedałem, no takie rzeczy po prostu się na korytarzach słyszy. Na przykład na Woku, gdzie często na przykład jak jakiś artysta był homoseksualny, to pani tego nie ukrywa i mówi o tym i nie stara się tego ukryć. Na polskim też w kontekście co do biografii jakiegoś autora, choć nie wszystkich. Na przykład są niektóre, jeżeli jakiś na przykład artysta polski był nie wiem, homoseksualistą, to często jest to pomijane. Są nauczyciele, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. Tak jak na przykład jedna z moich nauczycielek, z którą mam zajęcia, jest to pani od polskiego, która kiedyś na lekcji zaczęła obrażać homoseksualistów. Stwierdziła, że to w ogóle nie są ludzie, że takie istoty nie powinny żyć na ziemi. Padło takie zdanie, że homoseksualiści to narkomani i rodzą się na dworcach. Na lekcji po prostu siedziałem i nie wiem, rzucali we mnie różnymi przedmiotami, długopisami, ołówkami, książkami, wszystkim co pod ręką mieli. Wystarczy, że przejdę obok, nie wiem, że na przykład pójdę do łazienki i tam jest na przykład właśnie taki chłopak, który wie o mojej orientacji i od razu spotykam się, o ten pedał, albo nie wiem, przejdę po prostu, o ciota, jakieś słyszę za sobą krzyki. Nauczyciele raczej nie wiedzieli, nie zauważali tego. No to zawsze się działo albo na przerwach, gdzie nie było nauczycieli, albo na lekcjach, jak nauczyciel musiał wyjść na chwilę do pokoju nauczycielskiego albo coś. Kiedyś pani pedagog do mnie powiedziała, że jeśli będzie mi się jakaś krzywda działa z powodu orientacji, bo chyba tylko z nauczycieli to pani pedagog wie, to powiedziała, żebym przyszedł do niej i ta osoba poniesie konsekwencje, ale po prostu nie chcę iść mówić, bo po prostu będą większe problemy z tego. Spotykam się z takimi jakimiś przejawami, nie wiem, trochę ignorancji ze strony, nie wiem, czy nauczycieli czasami, bo to jest tylko przyzwisko, bo że tylko dzieci się przejmują jakimiś takimi rzeczami, jak nie wiem, właśnie wyzywanie i tak dalej. I że to nie jest tak naprawdę niczym groźnym. Zamykałem się na wszystkich, właściwie z nikim nie rozmawiałem. Do szkoły w gimnazjum zacząłem chodzić taką postawę, że mnie tutaj nie ma po prostu, żeby przyjść, przesiedzieć te kilka godzin lekcyjnych, wrócić do domu. Boję się tego, że mogłaby mnie spotkać sytuacja pobicia ze względu na to, kim jestem. No marzyłbym o tym, choć wiem, że to nie jest niemożliwe, żeby nikt nie wyzywał ludzi homoseksualnych ani biseksualnych. Po prostu to jest osoba jak inna. Co ja bym chciała? Ja bym chciała, żeby w szkole się więcej o tym mówiło, żeby się przedstawiało orientacje seksualne różne. Mówiło się o tym, że są i że wszystkie są sobie równe i żadna nie jest gorsza. Żyjemy w XXI wieku, każdy jest człowiekiem, każdy ma prawo do życia i nie może być tak, że ktoś na was, nie wiem, pluje, wyzywa was od pedałów, ciot i tak dalej, bo tak naprawdę my wszyscy jesteśmy tacy sami i nie może być czegoś takiego, że ktoś, nie wiem, jeżeli ktoś komuś nie podpasował, to ma prawo się nad nim znęcać. Nie ma takiego prawa. Wiem, że jest to bardzo trudne, ale uwierzcie, że kiedyś będzie dobrze. Są miejsca, które mogą pomóc, które mogą was naprawdę dowartościować. Zastanówcie się, kim jesteście, kim chcecie być i bądźcie po prostu sobą. Nie patrzcie na to, co inni na ten temat myślą, bo to jest wasze życie i to wy o nim decydujecie.
I to tyle.